Drukarka pracowała kilka godzin, wyglądało perfekcyjnie, ale kiedy wróciłem, okazało się, że nic nie poszło zgodnie z planem. Warstwy przesunięte, model zniszczony, klasyczny layer shifting. Dlaczego się tak dzieje? Zaraz Ci pokażę. I jak temu zapobiec? Cześć, tu Andrzej. W tym filmie przeanalizujemy realne przypadki layer shiftingów. Nie te z teorii, tylko z praktyki. Od błędnych przyspieszeń po luźne paski i przegrzewające się TMC-ki. Zaczynajmy. Pierwszy i najczęstszy winowajca layer shiftingu to zbyt agresywne przyspieszenia i gwałtowne zmiany kierunku ruchu. Gdy drukarka próbuje ruszyć zbyt szybko lub nagle zatrzymać oś, silniki krokowe gubią kroki i całe warstwy zaczynają się przesuwać. Wielu użytkowników próbuje rozwiązać ten problem, po prostu zmniejszając prędkość drukowania. Ale to nie zawsze działa, bo problemem nie jest sama prędkość, tylko przyspieszenie i tak zwany jerk, czyli to, jak gwałtownie ta prędkość się zmienia. W Orca Slicerze nie znajdziesz parametru Square Corner Velocity, który ustawia się w Clipperze, ale masz opcję Jerk Limitation i to ona odpowiada za to, jak ostro drukarka skręca w narożnikach i jak agresywnie startuje z postoju. Zbyt wysoki jerk daje te same objawy co za duży acceleration. Pasek może przeskoczyć, a silniki mogą zgubić kroki. Moje osobiste zalecenia to ustaw Axel, czyli acceleration w przedziale 1000-3000 mm na sekundę dla drukarek Corex Y lub Corex Z, a 600 do 1200 mm na sekundę dla typowych kartezjanów. Dodatkowo w Orca Slicerze ogranicz jerk limitation do wartości między 6 a 10 mm na sekundę. To da płynniejsze ruchy i mniej wszczących. Dzięki temu drukarka nie będzie agresywnie zmieniała kierunku i unikniesz przesunięć warstw. Podsumowując, nie ograniczaj tylko prędkości. Zadbaj o stabilne przyspieszenie i rozsądny jerk, a drukarka przestanie tracić kroki nawet przy wyższych prędkościach. Drugi najczęstszy powód layer shiftingu to luźne paski lub błędy w mechanice osi. Nawet jeśli przyspieszenia są ustawione poprawnie, zbyt luźny pasek potrafi zepsuć cały wydruk. Kiedy pasek nie jest odpowiednio napięty, przy każdym szybkim ruchu zaczyna się ślizgać po zębatce. Drukarka wykonuje ruch, ale oś nie nadąża. Efekt to przesunięcie warstw o kilka milimetrów. To samo dzieje się, jeśli koło zębate na silniku nie jest dokręcone lub ma luz na wałku. To bardzo częsty przypadek po dłuższym czasie pracy. Paski się rozciągają, rolki zużywają, a drukarka traci precyzję. Dlatego raz na kilka tygodni warto sprawdzić napięcie pasków i stan prowadnic. Zbyt luźny pasek, warstwy się przesuwają. Zbyt napięty, silnik ma większy opór i też może gubić kroki. Szukamy złotego środka, sprężysty, ale nie sztywny. Sprawdź wszystkie paski, szczególnie na osi Y, bo to ona najczęściej powoduje przesunięcia. Dokręć śruby mocujące koła zębate i upewnij się, że pasek biegnie w jednej linii bez skrzywień. Jeśli drukarka ma już sporo godzin pracy, wymień paski lub rolki. Ich zużycie często nie jest widoczne gołym okiem. W skrócie, jeśli drukarka gubi warstwy, zanim zaczniesz grzebać w konfiguracji, po prostu sprawdź, czy pasek nie wisi jak struna po koncercie. Czasem mechaniczna drobnostka rozwiązuje problem, który wyglądał jak błąd w oprogramowaniu. Trzeci częsty powód layer shiftingu to kolizja głowicy z modelem. Wystarczy, że róg wydruku lekko się uniesie, a przy dużej prędkości głowica uderza w materiał i przesuwa całą oś. Najczęściej dzieje się to przy drukowaniu ASA lub ABS, gdzie materiał kurczy się podczas chłodzenia i narożniki zaczynają się podnosić. Ale nawet PLA potrafi to zrobić, jeśli stół jest nierówny albo pierwsza warstwa nie trzyma się wystarczająco mocno. W tym momencie głowica dosłownie uderza w wystający fragment modelu. Silnik krokowy traci kilka kroków i od tej warstwy cały wydruk zaczyna się przesuwać. Widać to wyraźnie, gdy od shiftu w górę linie są już całkowicie rozjechane. To nie jest problem elektroniki, tylko fizyki. Głowica nie wie, że uderzyła w coś, silnik dalej próbuje obracać się o ten sam kąt, ale drukarka gubi pozycję i kontynuuje wydruk w nowym miejscu. Rozwiązanie jest dosyć proste i oczywiste. Większość osób o tym wie, ale mimo tego nie sprawdza. Upewnij się, że pierwsza warstwa dobrze trzyma się stołu. Oczyść blat z resztek i tłuszczu.
Zwiększ przyczepność, klej, lakier albo raft. Ustaw poprawnie Z-offset oraz temperaturę stołu. Jeśli drukujesz kilka modeli naraz, warto też zwiększyć odstępy między nimi, bo dysza przy retrakcjach i travelach może uderzyć w sąsiedni element. Większość layer shiftów, które wyglądają jak problem z silnikiem, to tak naprawdę efekt uderzenia głowicy w podniesiony model. Pilnuj pierwszej warstwy, to fundament każdego stabilnego wydruku. Czwarty problem to przegrzewające się sterowniki silników krokowych, czyli małe układy TMC, które sterują ruchem osi X, Y, Z i ekstrudera. Każdy z nich ma wbudowany czujnik temperatury i gdy osiągnie granicę, zwykle w okolicach 100-120 stopni Celsjusza, automatycznie obniża prąd, a jeśli to nie wystarczy, wyłącza się całkowicie. Silnik traci moment obrotowy, oś przestaje się poruszać i warstwy zaczynają się przesuwać. Nie każdy sterownik pokazuje temperaturę w interfejsie. Modele takie jak TMC 2240 czy TMC 5160 potrafią wysłać dane do płyty głównej, ale starsze wersje jak 2208 czy 2209 albo inne starsze wersje też mają czujnik, tylko nie przekazują tej informacji. Więc nawet jeśli nie widzisz temperatury na ekranie, one wciąż się grzeją i mogą się wyłączyć. Widać to dobrze w mainsail. Jeśli masz TMC 2240 albo 5160 i podłączysz pin temp lub diag, możesz monitorować ich temperatury w czasie rzeczywistym. Gdy przekracza 90 stopni Celsjusza, to już znak, że warto dodać chłodzenie. Jeśli nie chcesz wymieniać wszystkich swoich sterowników, wymień tylko jeden i zobacz, jakie temperatury będzie osiągał, to Ci da jakiś punkt referencyjny. Kiedy sterownik się przegrzewa, nie zawsze słychać różnicę, ale efekt widać od razu. Drukarka traci pozycję, a wydruk przesuwa się o kilka milimetrów. To klasyczny objaw tzw. throttlingu termicznego. Rozwiązanie? Sprawdź ustawienia prądu silników printer.cfg. Wszystko zależy, jakich sterowników używacie. Jeśli macie sterowniki, które mają czujnik temperatury i Wam się przegrzewają, po prostu zmniejszajcie ten prąd. Bezpiecznie to jest tak 0,8, około 1 A. Ja przy zewnętrznych sterownikach krokowych używam nawet 2-2,5 A, ale wtedy już muszę mieć dodatkowe chłodzenie dla silników, dla sterowników. Także wszystko zależy od tego, jaką konfigurację macie. Płyty takie jak Pico, tam nawet niekiedy wystarczy 0,8 A, 1 A. Dlatego jeżeli sterowniki Wam się przegrzewają, obniżcie sobie amperaż i sprawdźcie, jak to wtedy wygląda. Jeśli widzisz, że sterowniki przekraczają 90 stopni Celsjusza, dodaj nawet mały wentylator 40 mm skierowany na płytę główną. Potrafi on obniżyć temperaturę TMC w moich drukarkach o 20-30 stopni Celsjusza, więc warto spróbować. Nie każdy layer shift to wina mechaniki. Czasem po prostu elektronika próbuje się uratować przed przegrzaniem. Dlatego nawet jeśli nie widzisz temperatury na ekranie, zadbaj o chłodzenie sterowników i właściwy prąd silników. Piąty i ostatni powód layer shiftingu to błędna konfiguracja klipera. Czasem wszystko wygląda dobrze, pasek napięty, temperatura stabilna, a mimo to warstwy przesuwają się w tym samym miejscu na każdym modelu. Najczęstszy błąd to niewłaściwa liczba mikrostepów lub zły prąd silnika. Wtedy drukarka nie wykonuje dokładnie takiego ruchu, jaki zadaje G-kod. Jeden krok więcej lub mniej w każdej warstwie i po kilku godzinach wydruk już się nie pokrywa. Różnica 2 kroków na milimetr wydaje się mała, ale po 1000 warstwach to już kilka milimetrów przesunięcia i wygląda dokładnie jak problem z paskiem. Sprawdź, czy każda oś ma poprawnie ustawione mikrostepy i rotation distance. Wartości znajdziesz w dokumentacji płyty lub konfiguracji Twojego modelu drukarki. Jeśli zmieniłeś sterowniki np. z 2209 na 5160, upewnij się, że sekcja TMC ma poprawne parametry Sense Resistor i Run Current. W Clipperze możesz też uruchomić diagnostykę kroków. Polecam TMC Stepper. Dzięki temu zobaczysz, czy sterownik odpowiada poprawnie i czy nie zgłasza błędów komunikacji SPI lub UART. Zawsze weryfikuj konfigurację po każdej aktualizacji lub zmianie sprzętu. Nawet drobna literówka może spowodować, że silniki będą się zachowywały w dziwny sposób, co może wyglądać na layer shifting.
Layer shifting to nie zawsze mechanika. Czasem to po prostu kilka błędnych wartości w konfiguracji, które kumulują się w czasie. Sprawdź konfig, zanim rozbierzesz drukarkę. To może zaoszczędzić Ci godziny frustracji. Jak widzisz, layer shifting to nie jeden błąd. To może być wiele różnych przyczyn. Tutaj pokazałem akurat 5 przyczyn, które mogą wyglądać tak samo, ale wymagają zupełnie innych rozwiązań. Zbyt duże przyspieszenia, luźne paski, kolizje głowicy, przegrzewające się sterowniki i błędny konfig. Każdy z nich potrafi przesunąć wydruk o milimetr albo zrujnować go całkowicie. Ale gdy zrozumiesz, dlaczego to się dzieje, możesz sprawić, że drukarka będzie działać stabilnie nawet przy 300 mm na sekundę. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym materiale pokazał, jak skalibrować prąd silników i sprawdzić realne przyspieszenia w Klipperze, zostaw subskrypcję i daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Tu Andrzej od Linii D3D, a Ty właśnie wiesz, dlaczego Twoje wydruki się przesuwały.